Cześć! Witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. Czy wiecie, skąd się wzięła nazwa Ryukin? A czy wiecie, co to jest Tama-Saba? Na te i wiele innych pytań postaram się dzisiaj odpowiedzieć, także zostańcie ze mną do końca. Cześć! Dzisiaj będę mówić o pięknej, majestatycznej rasie welonów, jakim jest Ryukin. Na początek kilka szybkich faktów. Po pierwsze, długość życia między 10 a 15 lat średnio. Po drugie, klasyczna, taka standardowa średnia długość to około 21 cm. Natomiast zdarzają się egzemplarze, które mają ponad 30 cm i są to zazwyczaj osobniki trzymane w bardzo dużych akwariach albo nawet w oczkach wodnych. Jak zwykle nie będzie niespodzianki, jeśli powiem, że ryukiny wywodzą się z Chin, a ich prawdopodobnym przodkiem jest karp pruski. Jak zwykle hodowla najpierw przeniosła się z Chin do Japonii, a potem już do Europy i Ameryki. Uważa się, że ryukin pochodzi z selektywnego rozmnażania łakina, albo wakina, który to jest właśnie taką, wygląda jak klasyczna złota rybka, natomiast ma podwójny ogon. Nazwa Ryukin pochodzi od tego, że ryukiny dostały się do Japonii przez wyspy Ryukyu, teraz to jest Okinawa, pomiędzy Tajwanem a Japonią. Myślę, że nie będę wchodzić w szczegóły historii, zwłaszcza, że tak naprawdę dokładnie nie jest to wszystko świetnie opisane, ale zrobię oddzielny filmik o tym, jakie gatunki z jakich się finalnie wywodziły i myślę, że wtedy to będzie pozwalało lepiej zrozumieć, jak właśnie szły poszczególne etapy rozwoju i hodowli welonów i jak uzyskano poszczególne gatunki. Ryukina charakteryzuje garb na grzbiecie oraz dosyć okrągły kształt ciała. Oprócz tego ma dosyć szpiczastą głowę, która jest pokryta taką jakby gąbką. I ta właśnie gąbka, dla ciekawostki, była podstawą do rozmnażania dalej gatunków z kapturami, na przykład orandy czy też ranczu. Istnieje kilka, jeśli nie kilkanaście przeróżnych odmian ryukina. Taki podstawowy podział to jest na ryukiny z długim i krótkim ogonem. Natomiast jak już jesteśmy przy gatunkach, mamy dwa inne ciekawe gatunki. Po pierwsze jest to Tama-Saba, chociaż powinnam mówić po japońsku. Tama-Saba! Który to jest, wygląda jak ryukin, natomiast ma jeden ogon. A drugi to Tosakin. Tosakin! Który ma, tak jakby ten jego podwójny ogon jest połączony ze sobą na środku, więc teoretycznie ma jeden, ale powstały z połączenia dwóch ogonów. Wystawowe ryukiny powinny mieć bardzo dobrze zarysowany garb, właściwie który odchodzi bezpośrednio od pyszczka i idzie sobie w górę. Tutaj macie zdjęcia. Mówi się, że ryukiny to są ogólnie jedne z podstawowych gatunków welonów. Inne źródła też podają, że ryukiny są japońską wersją fantaila, czyli to jest welonka jaskółczy ogon. Taką ciekawostką jest to, że 5-6-calowe pokazowe gatunki ryukina, czyli mniejsze od mojego Big Maca, kosztują około 300 funtów, czyli w przeliczeniu około 1480 zł. Natomiast każdy kolejny cal może nawet podwajać, tudzież potrajać cenę w zależności od tego, jakiej jakości jest to ryba. Podstawowe kolory ryukinów to oczywiście biały, czerwony, sakura. Zdarzają też się ryukiny kaliko. Dajcie mi znać, czy jest jakiś odpowiednik polski koloru kaliko. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak wygląda kaliko, to jest po prostu wielokolorowy, ale zazwyczaj kropki czarne są po prostu takie nakrapiane. Bardzo charakterystyczny kolor, tu macie zdjęcie. Dajcie mi też znać, jak jest z popularnością ryukinów w Polsce, bo szczerze mówiąc zauważyłam, że nikt takich nie ma, przynajmniej u nas na grupie z welonkami, a także jak robiłam eksperyment i prosiłam wszystkich znajomych, żeby mi wysyłali filmy z sklepów zoologicznych, to ani jednego ryukina nie zobaczyłam. Dajcie mi znać, w Irlandii wygląda to tak, że też są niepopularne. Raz widziałam tutaj w lokalnym sklepie zoologicznym, trzeba po prostu zamawiać gdzieś dalej z bardziej specjalistycznych sklepów akwarystycznych.
Uważa się, że ryukiny są łatwe w hodowli, świetnie sprawdzą się w dużych akwariach, tak samo jak w oczkach wodnych. Są też dość wytrzymałe, zwłaszcza jeśli chodzi o preferowaną temperaturę, ale są to oczywiście ryby zimnolubne. Ryukiny bardzo szybko rosną i potrzebują w związku z tym bardzo dużo miejsca. Mówi się nawet o takich liczbach jak 100 litrów na pierwszego ryukina i 40 na każdego pozostałego. Idealna temperatura wody to oczywiście między 18 a 24 stopnie, pH w granicach 6 do 8 i oczywiście wszystkie podstawowe parametry wskazujące na pełny cykl akwarium. Pomimo tego, że ryukiny nie mają tak wrażliwych oczu jak teleskopy, też nie poleca się dodawania ozdób z bardzo ostrymi brzegami do akwarium, dlatego że mogą sobie uszkodzić płetwy. Ich płetwy nierzadko są bardzo długie i rozłożyste. Ryukiny oczywiście, jak większość welonów, są wszystkożerne. Ważne, żeby ich dieta była zbilansowana i urozmaicona. Ryukiny niestety nie cieszą się dobrą sławą, dlatego że uchodzą za jedne z najbardziej agresywnych gatunków welonów. Ja mogę powiedzieć, że mój ryukin nie przejawia żadnej agresji. Jest dosyć leniwy i taki ślamazarny, bym powiedziała. Natomiast faktycznie z racji na jego ogrom i na to, jaki ma wielki pyszczek, mam tutaj pewne obawy. Wiadomo, że welon zje wszystko to, co zmieści mu się do pyszczka, także czasami się obawiam przy karmieniu, że przez przypadek się zaaspiruje, tudzież zeżre jakąś część mojej innej ryby. Dlatego też karmię ich zazwyczaj z ręki albo też daję przestrzeń, żeby każda z ryb miała tak jakby swoje miejsce do jedzenia. Dlatego nawet jak daję brokuły, to zawsze wrzucam kilka, żeby po prostu każda ryba miała swoje albo żeby się tam zmieniali. Najbardziej oczywiście boję się o oczy teleskopa podczas takiego karmienia, że ewentualnie gdzieś mu się zaplączą w pyszczku, ale na szczęście nasz teleskop jest bardzo szybki i zwinny, czego nie można powiedzieć o ryukinie i póki co jest bez wypadków. Nie ma u niego takiej klasycznej agresji, że będzie gonił jakąś rybkę, próbował specjalnie ją uszkodzić czy poszarpać jej płetwy, to na pewno nie, przynajmniej nie nasz. W związku z tym i z tym, że bardzo szybko rosną rekiny, nie poleca się, żeby w akwarium pływały z dużo mniejszymi rybami, które mogą być szybką przekąską, a także trzeba uważać na ślimaki. I jeśli dodajemy ślimaki, które są kompatybilne, czyli mogą żyć w takich warunkach jak welony, to na pewno powinny być odpowiednio duże, żeby na pewno nie mieściły się do pyszczka i A. nie zostały zjedzone, B. żeby ryukin się nimi nie udławił. Ogólnie uważa się, że ryukiny mniejszych rozmiarów są dosyć aktywne i przez to bardzo fajnie jest je obserwować, jak pływają, bo są dosyć aktywne w ciągu dnia. Mój jest stary, nawet tutaj patrzy czasem na kamerę i nie widzę go za bardzo. Gdzie jest? A nie. Zazwyczaj siedzi po lunchu, siedzi i odpoczywa w jednym punkcie. W związku z tym, że ryukiny są właśnie takie czasami dzikie i też może się zdarzyć, że ktoś będzie miał agresywnego osobnika, to na pewno trzeba uważać, z kim go łączymy. Na pewno nie powinno się łączyć ryukinów z pyzatkami czy niebowidami, dlatego że te gatunki są dosyć wolne, mają ograniczone pole widzenia i niestety mogą się stać celem ataków szybkich i zwinnych ryukinów. Już Wam wspominałam 100 razy, że jestem fanką wszelkich forów i grup facebookowych na temat złotych rybek. I kilka miesięcy temu ktoś zarzucił temat, czy jest jakaś rasa złotej rybki, której kiedyś nie lubiłeś, a teraz uwielbiasz. I wtedy pomyślałam sobie, nie no, ryukiny mi się chyba nigdy nie będą podobały. No i miesiąc później, po tym zdarzeniu, los obdarzył mnie naszym pięknym Big Maciem. Szczerze mówiąc, nie miałam pojęcia, że on będzie taki ogromny. Jest wielkości prawie mojej ręki. Chciałam go nawet zmierzyć i zważyć. Mierzyłam go na tyle, co potrafię, bo on nigdy nie pływa bardzo blisko szybki w takiej pozycji, żeby można było go zmierzyć. Ale myślę, że mieści się w przedziale między 7 a 8 cali. Nie chcę go stresować i wyciągać po to, żeby go ważyć, bo nie potrzebuję do niczego takiej wiedzy. Uważam, że jest jedną z największych
jeśli nie największą welonką w całej Irlandii. Opowiadałam Wam już w jednym z vlogów, jak to było, jak go pierwszy raz zobaczyłam, on siedział w tym przemysłowym pudełku po lodach. Doznałam szoku, bo pierwszy raz w życiu widziałam tak ogromną welonkę. Okazało się, że ten żukin mieszka tutaj już kilka lat, więc to był jego dom, jego akwarium. I ma swoje ulubione miejsca, w których lubi siedzieć. Głównie siedzi pod filtrem. Kiedyś się martwiłam, że może mu się stać krzywda, ale wydaje mi się, że on po prostu lubi tam siedzieć, nie ma żadnych oznak, żeby mu coś się tam działo. Lubi też siedzieć, to jest śmieszne, ale lubi siedzieć przy oknie, czasem odsłaniam rolety i wygląda przez okno, naprawdę wygląda tak jakby wyglądał przez okno i nawet moja znajoma była niedawno u mnie, nie było mnie w domu i mi wysłała SMS-a, że delfin na nią patrzy, no bo on faktycznie jest taki ciekawski i tam jest jego punkt w rogu na górze. Ogólnie nie jest może bardzo aktywny w ciągu dnia. Raczej stara się tak robić, żeby go raczej woda niosła i tak z prądem się przemieszcza. Ale ma przyspieszenie, jak widzi jedzenie, czy jak podchodzę, to bardzo szybko przychodzi. Jest bardzo towarzyski. Jestem w nim totalnie zakochana, zauroczona. Nie lubię grać w ulubione rybki, bo każda z nich jest świetna, cudowna i ma swoją historię, ale na pewno on jest w rankingu top moich ulubieńców i nie tylko przez jego wielki wygląd i tą niezdarność, niezgrabność, ale właśnie przez ten świetny charakter. Jest taki do całowania. No i jeszcze ma takie mądre oczka. Tak jak mówiłam, nie przejawia żadnej agresji, chociaż mam go cały czas na oku, bo naczytałam się naprawdę strasznych historii o różnych rekinach. I może właśnie też myślę, że przez to, że mają taką złą sławę, która nie wiem czym jest poparta, może niektóre gatunki faktycznie są jakieś bardziej zaczepne, może też dlatego nie są aż tak bardzo popularne obecnie. Nie wiem, dajcie mi znać, może ktoś w Polsce ma rukina, może się pochwalić, jak sobie z nim radzi. On też jest śmieszny, bo przez ten jego wygląd ja przez pierwsze parę dni panikowałam, bo on po prostu, żeby się obrócić, czasami musi pływać do góry nogami i wyglądało to tak, jakby naprawdę miał jakieś problemy z balansem czy z pławnością. Natomiast później sobie włączyłam kilka filmików na YouTubie o jumbo rekinach, jakichś w ogóle wielkich i zauważyłam, że te wszystkie duże gabarytowo rekiny, które są takie grube i ciężkie, po prostu tak robią. Trochę się uspokoiłam. Zresztą nie widać, żeby coś mu naprawdę dolegało. A po prostu jest śmieszny i uwielbiam na niego patrzeć. Mam nadzieję, że będzie z nami jak najdłużej. On prawdopodobnie ma kilka, jeśli nie nawet maksymalnie może mieć 11 lat, według moich obliczeń. Także mam nadzieję, że będzie z nami kolejne kilka lat, bo naprawdę uświetnia to akwarium, jest bardzo grzeczny, spokojny i przekochany. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to nie zapominajcie subskrybować, lajkować i komentować. Dzięki!